Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Leader i Wize. Kody rabatowe w opisie. Jedzie Bartek z EV Repair Garage. Dzisiaj będzie Tesla 3 Performance i dzisiaj może obalimy kolejny mit, że elektryków nie da się serwisować. Idziemy się przywitać z Bartkiem. Cześć Bartku. Poliftowa trójeczka Performance, zobaczymy na jakich oponach to jeździ. 235, 35, 20. Że wersja Polift, no to widzicie, nie ma chromów. Mamy z przodu klejone szyby. Mamy też z przodu ładowarkę indukcyjną. Mniej więcej fotel ustawiony tak jak i pode mnie, bo Bartek jest podobnego wzrostu. No i teraz gdy siądę sam za sobą, to mam tu niecałe dwie pięści wolnej przestrzeni. Nad głową jeszcze do szklanego okna dachowego jakaś jedna pięść wolnej przestrzeni. Wnętrze bardzo minimalistyczne, nie ma nad czym się tu rozwodzić. Z tyłu mamy 2 razy USB-C, nawiewy, tutaj jakieś takie haczyki. I jeszcze wielkie podziękowanie dla partnerów odcinka, czyli Evstone i Wize. No i dzisiaj pomiary sobie podaruję, tutaj wyniki podstawie z innego filmu, bo na pewno to auto już mierzyłem. No jest to klasyczny sedan i to jest według mnie największa wada Tesli 3. Jakby było tak jak w Esce liftback, no to pewnie już bym dawno tym samochodem jeździł. No i jak to w Tesli? Całkiem spory bagażnik z przodu. No i tak, mamy wyzerowane tutaj podróże. Zobaczymy jaki wynik dowieziemy do Zakopanego. Startujemy z 86%. No i tak, Google tutaj w telefonie wymyślił godzinę 48 i 98 km. Ten wymyślił tu 107 km i godzinę 31, czyli chyba nie wie, że tam są korki. W każdym razie 54% mamy mieć na finiszu. A ile dowieziemy, to się okaże. Fajna kamerka, ale w tą pogodę przydałby się spryskiwacz. Tak, ale nie ma niestety. Tesla, piszemy do Ciebie o to. Da się to podłożyć tu zgłaszać, nie? Takie pomysły? No tak, ale wiesz jak to jest z tym zgłaszaniem pomysłów, nie? Większość korporacji i firm ma takie właśnie miejsca, gdzie możesz zgłaszać pomysły, innowacje, tylko że nikt tego nie czyta. Ale jest okej. Ale jest okej. Nie, tak naprawdę Tesla faktycznie bada swoje problemy i ulepsza te samochody, natomiast nie sądzę, żeby to było tak mocno oparte na na tych głosach użytkowników aż tak mocno. Raczej jedziemy cały czas prosto, nie wiem co on tu wymyślił. On tu nas prowadzi jakąś drogą szutrową, na pewno tamtędy nie jedziemy. Czyli cały czas prosto. Cały czas prosto. Dobrze. Nie, no tutaj problem w tym akurat konkretnym modelu polega na tym, że mam niewykupioną usługę premium. Znaczy nie, w ogóle to nie jest mój, gdyby to był mój samochód, to miałbym wykupioną, ale to jest samochód mojej żony. Także wiecie o co chodzi. Ja mam ustawiony też chill, to jest dosyć ważne z perspektywy tego jak się jedzie Teslą Performance w szczególności, bo kiedy mamy tryb sportowy, no to wiadomo, zużycie energii jest większe, ale też i przyspieszenie. Tutaj jedziemy tak, jakbyśmy jechali mniej więcej long range'em. Tak trochę odwrócę ten trend ogólnie związany z nagrywaniem filmów. Jestem co prawda Twoim gościem, ale przyszło mi przez myśl coś takiego, z czym biję się z myślami, bo Ty testowałeś dużo więcej samochodów niż ja. I pewnie jesteś w stanie sobie jakby lepiej wykoncypować, jaki samochód elektryczny, tak uśredniając, uznałbyś za najlepszy teraz, gdybyś miał dla siebie na przykład kupić. Wiesz co, jako że przejechałem no, tam 120 odcinków i pewnie było ze 100 różnych modeli, to mam trochę mętli w głowie, bo są auta, które wiesz, jakbyś mnie zapytał do czego, no bo tutaj tu mi się podoba jakieś iX3, tu mi się podoba i4 BMW, tu mi się podoba Kia EV6, wiesz, ale generalnie jak to wszystko tak uśrednie, no to na dzień dzisiejszy dochodzę do wniosku, że takim moim autem marzeń numer 1 jest Tesla 3 Long Range Highland. I już mówię dlaczego. Zawsze miałem problem z Teslami, że były troszkę dla mnie za twarde, za głośne, natomiast wszystko wskazuje na to, że ten Highland jest jednak troszkę cichszy, troszkę bardziej miękki. A testowałeś już, tak? Kolega już kupił i mam taki, wiesz, od zaufanego człowieka z źródła nie jeździłem właśnie long range'em. Jeszcze long range'a nie miałem, także tu zapraszam przy okazji wszystkich z takim samochodem na Zakopane Test, bo potwierdzę to, co dzisiaj mówię, jak się tym autem przejadę. Patrzę na to, że mamy dostęp w Europie Wschodniej do superchargerów, nie? To jest dla mnie coś, co... No wy tu w Krakowie to w ogóle... Co bije konkurencję, no mamy 20 superchargerów teraz w Bonarce. To jest na pewno mega petarda. Do tego trójeczka jest mega oszczędna, a jak mamy, jak wiesz, no jakie mamy? No ładowarki po Polsce, szczególnie to wschodniej gdzieś tam, to są jakieś 50, więc jak masz oszczędne auto, no to na 50 też się da naładować, jak się zje obiad, nie? A jak masz auto, które wcina 40 kWh, to nic z tego, więc tego nie będzie. Strasznie mi zależy na tym, żeby auto było oszczędne, żeby było komfortowe i żeby miało duży zasięg, bo jakoś po latach już przestało mnie bawić to planowanie za BRP, Plug-Share i tak dalej, nie? Już bym chciał po prostu wsiąść i dojechać, wiesz, do Łodzi, do Warszawy w każdych warunkach, z każdą prędkością, jaka mi wpadnie do głowy. Tam sobie coś zjem i chciałbym potem na tym dolecieć do Gdańska. I tyle chce mnie interesować już, nie? Kiedyś to była, wiesz, frajda, zabawa, natomiast dzisiaj już jestem na innym etapie tej przygody i
No i dlatego tak. Czyli doszedłeś po latach do tego, od czego ja zacząłem. Czyli powiedziałem sobie od samego początku, że Tesla jest najlepszym samochodem elektrycznym i zgadzam się z Tobą, jeżeli chodzi o Highlanda i o te wszystkie parametry jego, natomiast ja bym dodał taki jeszcze smaczek od siebie, mając nieco, wydaje mi się, dosyć dobre rozeznanie w świecie Tesli, uniwersum Tesli, nazwijmy to w ten sposób, że jednak coś takiego jak Highland, tylko w budzie Y. Czyli niech kosztuje te 20-30 tysięcy więcej i niech będzie Y, bo ja akurat już jestem, zresztą chyba w podobnym wieku jesteśmy i jazda takimi niskimi samochodami jak ta trójka, to jest samochód mojej żony akurat, więc ona chyba nie ma problemu z kręgosłupem, jest trudna dla mnie. Dlatego na przykład ja też jeżdżę X-em i nie jeżdżę już S-ką, bo chciałem zmienić na samochód wyższy. I dlatego też chciałbym Y, więc jeżeli zrobi Tesla Highlanda w budzie Y, to będzie mój samochód na przykład wybrany. No to powiem, że jestem bliski temu myśleniu, bo jeśli mam jakiś dylemat, bo oczywiście dzisiaj jestem jakoś za trójką, natomiast mam takie dni, że myślę nie, że jednak Y. Tak, ale ta trójka ma też jeszcze, wiesz, ten bonus świeżości, nie? Tak. No, ładnie się prezentuje i poza tym trójka też zawsze jednak będzie miała większe zasięgi, a gdzieś ale to nie jest taka gigantyczna różnica, no, gigantyczna nie jest, natomiast przy jakichś dłuższych prędkościach, wiesz, jakieś długie trasy, no to myślę, że tam już się musi zrobić jakaś różnica, nie? No, dywagacjami, tak czy siak ja mam taką zasadę, że raczej próbuję auto kupić w ten sposób, że zrobię tym autem 1000-2000 tysiące kilometrów i dopiero potem kupuję. Zaliczyłem taką pewną wtopę w życiu i od tamtej pory tak już kombinuję, żeby większy dystans zrobić. Nie? Co ja mam powiedzieć? Jak wiesz, umawialiśmy się na jazdę X-em. Nie przyjechałem X-em, bo właśnie moja wtopa objawiła swoje kolejne oblicze, czyli mój X trafił do serwisu. Ja swojego X-a w pierwszej kolejności zawsze serwisuję w serwisie Tesli, żeby zobaczyć, jak działa serwis Tesli. Tak, bo mogę skorzystać dzięki temu, że ten mój cholerny X psuje się na potęgę. To po prostu oddaję go do chłopaków, oni robią diagnostykę. Ja sobie wtedy porównuję tak naprawdę, co na przykład ja zdiagnozowałem wcześniej. To jest dla mnie taka szkoła, ale ogólnie X to, panowie, zresztą wiecie, ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą, że jeżdżę, ale nie polecam. No tak to jest, że to był SKX chyba były dużo bardziej awaryjne z tego wynika niż trójka i Y, nie? To były samochody prototypowe. Myślę, że tak naprawdę Tesla zrobiła fajne, pociągające od strony konfiguracji samochody, które jednak okazały się samochodami z dużą dozą prototypowych rozwiązań. I one po prostu klękają, co tu dużo mówić. Rozmawialibyśmy teraz o SKX-ach, tak? Czyli o tych pierwszych modelach. Tak, no najpierw zacznijmy może od tych modeli, bo no, wiesz co, teraz już myślę, że tak jak Ty, to nikt nie zjadł zębów na tych samochodach w Polsce. W tych samochodach pierwszych to chyba moglibyśmy zacząć od tego, co się nie psuje. Bo zupełnie szczerze, teraz z perspektywy czasu, wiesz, pamiętaj, że S-ki pierwsze już mają 11 lat, przepraszam. Czyli jak na samochód elektryczny całkiem spory czas. Te samochody nie były mocno oszczędzane, bo one były od początku sprzedawane jako samochody z dużym zasięgiem. Z darmowym ładowaniem. Także te samochody dostały mocno w kość. One w Polsce już to są samochody drugiego, trzeciego właściciela bardzo często. Więc naprawdę bardzo mocno się psują. To, co mówiłem u siebie też, u siebie na kanale wielokrotnie, no, samochód zbudowany na bazie samochodu spalinowego, który jednak przenosi ciężar i momenty obrotowe i skrętne samochodu elektrycznego. No to zawieszenie oczywiście to jest chyba jeden z pierwszych elementów, który w tym samochodzie mówi nam, że nie chce współpracować. Bardzo często niestety ze względu na mity, które są rozprzestrzeniane w internecie od dawna, że samochodem elektrycznym nie trzeba hamować, tylko można wszystko załatwić rekuperacją, powodują, że w samochodach elektrycznych hamulce wyglądają tak, jak wyglądają. No to możemy tutaj zrobić taki od razu instruktażowy, trochę poradnikowy odcinek. Jak jedziecie, jak jest dzisiaj taka pogoda, że leje, to przed wjazdem do garażu macie możliwość gdzieś przyhamować mocniej, to przyhamujcie. Po myjni przyhamujcie. No to jest jedyna metoda, żeby zagrzać tarcze i żeby one wyschły. To jedna rzecz, ale wiesz co, tak naprawdę z naszego doświadczenia serwisowego kolejny problem, który się dzieje, to jest taki, że ludzie Teslami starają się maksymalnie tą energię oszczędzać. Sam dobrze wiesz, że na początku, jak żeśmy jeździli tymi elektrykami, to dla nas co się działo, to była po prostu masakra. Myśmy to obserwowali, liczyliśmy i człowiek starał się tą rekuperacją hamować już praktycznie non-stop. I problem się zrodził taki, że te klocki nieużywane, one po prostu na przykład jeden się zapiekał. I jeden hamował, przez co nierównomiernie zużywała się tarcza, nierównomiernie zużywał się klocek. I nawet jeżeli się to działo na jednej osi, to i tak musimy wymienić dwie tarcze. Więc mamy już cały komplet do wymiany. Więc te problemy się naprawdę szybko multiplikują, więc trzeba zadbać o to, żeby dopóki te systemy są tożsame z tym, co mamy w samochodach spalinowych, trzeba ich podobnie używać, bo jeżeli nie, to one będą się po prostu degradować od nieużywania. Sam wiesz, że samochód nieużywany psuje się gorzej niż używany. No tak to jest. Czyli pierwszy element to, że to są duże obciążenia i zawieszenie dostaje w kość. Drugie, no to hamulce, bo są używane no niezgodnie z tym ich pierwotnym konceptem, tak. Nie? Co jeszcze takiego typowego SKX, jakbyś tu... Jest to bardzo dużo i to też zauważam
dosyć duży przyrost tych zjawisk, to są problemy związane z izolacją, czyli ze spadkiem poziomu izolacji, spowodowanym na przykład tym, że woda dostaje się do baterii. W S-kach i w X-ach jest to dosyć częste, z tego względu, że te baterie posiadają takie otwory wentylacyjne na spodzie. No to tu jeszcze przy okazji zareklamuję te moje podkładki, ale do tego dojdziemy. Chodzi o to, że one są mocno narażone na jakby ingerencję zewnętrzną, a może nazwijmy na czynniki zewnętrzne. Są oddzielone tylko taką aluminiową listwą, która niestety czasami przez nieumiejętne podnoszenie samochodu się zagina i tam te grzybki silikonowe, które są od spodu, one po prostu się odchylają i wtedy nam się delikatnie dostaje woda. Z czasem tej wody dostaje się na tyle, że ona zaczyna się, wiesz, ona paruje, tam sobie całe te cykle, powiedzmy, nazwijmy to atmosferyczne przemiany tak się odbywają, ale w końcu nazbiera się jej tyle, że samochód to wykryje, spadnie nam poziom izolacji, czyli dochodzi do czegoś w rodzaju zwarcia w instalacji lub po prostu coś w instalacji nam się skoroduje. I dostajemy taki komunikat i samochód nam nie pojedzie. Nie pojedzie, tak. Druga sprawa to silniki. Silniki w starszych Teslach, tutaj indukcyjne, one miały technologiczny bug, tak można powiedzieć, związany z wałkiem przelotowym i jego uszczelnieniem. Chodzi do tak naprawdę znowu czegoś w rodzaju zwarcia, czyli spadku izolacji, no i samochód też staje nam. Dużo różnych problemów można się tak powiem, spodziewać w tych samochodach, a pomimo tego Daniel chyba przejechał już za 400 000 i jakoś miał na gwarancji silnik wymieniony na pewno, tak. Nie? Nie no, Daniel myśmy serwisowali jego samochód parokrotnie. Zawieszenie oczywiście przeszło już chyba 2 serwisy, można powiedzieć niemalże pełne. Natomiast abstrahując do tego odpukać, ale widzisz, Daniel to jest taki przykład właśnie użytkownika, który razy ten samochód ma niemalże od początku, czy tam od początku. Czyli on go zna i używa w sposób niezmienny przez cały czas, czyli nie przechodziło to przez różnych ludzi. A dwa, Daniel jest świadomym użytkownikiem. Czyli na przykład myśmy oglądali Daniela tarcze hamulcowe w tej Tesli po 400 000 kilometrów. Stary, i to wyglądało super, nie? Więc to jest kwestia, jeżeli... Czyli wiedział, że czasem trzeba przyhamować. Wiedział, co robi. Daniel po prostu jest świadomym użytkownikiem samochodu elektrycznego, wie, co robi i ten samochód zużywa się równomiernie. I w taki sposób, no... fajny. Ja nie wiem, jak to lepiej określić. No, czyli... dlatego mu służy w miarę, tak. w miarę okej. On już ma chyba prawie 500 000. Ostatnio ogłaszał chyba, że zrobił już prawie 490 chyba. Więc wydaje mi się, że te 500 000 spokojnie zrobi. I tak, to jest jedyny przypadek Tesli, który znam w Polsce, gdzie ta Tesla jest od początku z jednym człowiekiem i zrobiła taki przebieg. Bo znam przypadki z większym przebiegiem samochodów, ale to były samochody kupione od holenderskiej taksówki. Ja chciałem tu poruszyć ten przykład Daniela, bo to nie jest tak, żeby nie wybrzmiało, że to się wszystko sypie, psuje się, nie da jeździć, bo to też tak nie jest. Natomiast Twoje doświadczenie pokazuje, że do trójki Y są dużo lepsze, a w trójkach Y, no bo to już też kilka lat na rynku, coś się dzieje takiego typowego? Tak, wiesz co, pierwsza rzecz, która zaczęła się dziać w tych samochodach, to był przedni górny wahacz kwiczący, tak to nazwijmy. Czyli tam po prostu dostawała się woda do stworznia górnego wahacza i wypukiwała smar, no i po prostu te wahacze zaczynały tak śmiesznie skrzypieć. To wszyscy zresztą użytkownicy, pewnie ci, którzy mają trójki od dłuższego czasu wiedzą. A później robiły się w nich luzy, więc jeżeli w miarę szybko ten problem został zidentyfikowany i udało się to przesmarować, to tak naprawdę na przykład moja żona też miała ten problem. Przesmarowaliśmy i do dzisiaj nie ma z tym problemu. A jeżeli nie, no to kończyło się to wymianą górnych wahaczy na nowszy model i temat znikał. Po czasie zaczęły też sypać się tylne zawieszenia już. Górny stworzeń wahacza na zwrotnicy niestety siada i to Tesla naprawia to w ten sposób technologicznie, że wymienia stworzenie. To jest pierwszy chyba przypadek, w którym faktycznie Tesla zamiast wymieniać cały element, wymienia stworzeń. W ten sposób. Dobra, żeby to nie wybrzmiało, że Ty w ogóle tylko Teslą się zajmujesz, bo z tego, co ja się orientuję, to serwisujecie też inne elektryki, dobrze myślę? Tak, serwisujemy też inne elektryki, wiesz, ze względu na naszą... na to, że jakby mamy taką społeczność wokół siebie, no to nie ukrywam, że 90% naszych napraw to są Tesle, ale fakt jest taki, że trafiają do nas i BMW i3, Nissany Leafy i inne samochody, też Peugeoty Iony, mój pierwszy samochód elektryczny to był Peugeot Ion, także serwisujemy różne, ale to w najgłębszym... pierwszy zakopany test Ionem. Twój. Tak, pierwsza do Zakopanego tędę zrobiliśmy Ionem. No Sorry, tak. że tak Ci przerywam. Ale to jest super samochód, abstrahując od wszystkiego, ja nadal uważam, że ten samochód jest naprawdę super i czasami sobie specjalnie nim jeżdżę, żeby sobie, wiesz, jakby przypomnieć skąd wyrosłem. Wracając do tych innych samochodów, no tak, serwisujemy, natomiast w najgłębszym zakresie serwisujemy Tesla. Dobra, ale jakby ktoś, nie wiem, chciał wymienić w takim Ionie czy w Leafie baterię, to czy regenerację baterii takie rzeczy też robicie? Wiesz co, tutaj wspomagamy się na przykład, na pewno kojarzysz kolegę Drozda, Paweł tak, Drozd, no, tak? Tutaj kojarzę. jeżeli chodzi o Leafa, to raczej współpracujemy z nim w tym zakresie.
bo nie bylibyśmy w stanie technologicznie obsłużyć tylu samochodów. Wiesz, nasz problem polega na tym, że zresztą to nie jest nasz problem, to jest problem tego rynku. Wydaje mi się, że ktoś nie pomyślał, pomyślano o wielu rzeczach, ale nie pomyślano właśnie o after sales serwisie. I taka firma jak nasza, z jednej strony oczywiście to jest jakiś tam sukces, że bardzo dużo rzeczy robimy i się rozwijamy, ale z drugiej strony nie nadążamy za tym troszeczkę. I mamy bardzo duże obłożenie, dlatego staramy się dzielić tym, tak? Czyli na przykład wysyłamy też samochody do innych warsztatów zaprzyjaźnionych, już nawet nie tylko partnerskich. Dobra, czyli tak to działa, ale generalnie jak jakimkolwiek elektrykiem do Was ktoś nie przyjedzie, to jesteście w stanie pomóc, tak? Tak, za drzwi go nie wystawimy. Na pewno pomożemy i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie lub znajdziemy kogoś, kto im pomoże. W ten sposób. Dobra, w jakich miastach działacie? Jak to wygląda na ten moment? Na ten moment wygląda to tak, że działamy we wszystkich większych miastach, wyłączając niestety na razie Wrocław, wyłączając Kraków, wyłączając Olsztyn, Białystok. To jakieś podeślesz mi namiary, linki, coś, żebyśmy to w opisie wrzucili, Tak, bo to oczywiście. będzie najprościej. Tak. Nie będziemy tu wymieniać po kolei wszystkiego, bo myślę, żeby to za długo trwało. Jak Na pewno możemy przyspoilerować, że w przygotowaniu mamy Kraków. O, no i to jest świetna informacja, bo w Krakowie tych elektryków jest jakby dużo. Aż jestem myślałem, że Warszawa w tym przoduje, nie? Ale teraz chyba zmieniam zdanie, bo w Krakowie naprawdę tych samochodów jest bardzo dużo. No, tak, trochę może Zrobiłeś robotę. Nieskromnie powiem, ale co najmniej kilkadziesiąt elektryków to może być dzięki mnie, bo tak osobiście miałem z tym kontakt, nie? Także well done. Co tu dużo mówić, naprawdę widać, że czynisz dobro. U nas się tak zaczęło, że od tych faktur, które mnie gdzieś tam irytowały na 2-3 tysiące za paliwo, to lepiej jeździć elektrykiem. Dokładnie tak. I taka była też moja motywacja na początku. Znaczy moja motywacja to raczej nie, ale taka ciekawość z tym związana, żeby zobaczyć, bo pewnie Ty o tym wiesz i ja też o tym bardzo często myślę, jakby wiesz, elektromobilność jest celem, nie jest celem, tylko jest środkiem do celu, tak? Tylko chodzi o to, żeby właśnie zrobić rozproszony rynek dystrybucji energii i żeby zmienić też sposób zasilania w ogóle gospodarki, bo nasza gospodarka jest bardzo brzydko uzależniona od paliw kopalnych, ale też i niestety nie tylko mających źródło w naszych własnych kopalniach. Więc wydaje mi się, że to elektromobilność jest jednym z takich środków, który dąży do tego celu, żebyśmy przede wszystkim mogli, może nawet w przyszłości zamknąć nasz dom w takim zamkniętym obiegu, że samochód będzie naszym bankiem energii mobilnym, że będziemy produkować energię właśnie z paneli fotowoltaicznych. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że Tak, że to wszystko musi działać razem. Magazynowanie energii, produkcja energii, zużywanie tej energii. No a do tego w naszym klimacie na zimę to pewnie jak atom by się przydał do tego miksu. Tak, do miksu jest zdecydowanie zimy niezbędny. nie przetrwamy, choćby nie wiadomo co, przynajmniej na ten moment przy dzisiejszej technologii. Tak, i to tym bardziej zszokowało mnie, pamiętasz, nie wiem, tą decyzję Niemców o zamykaniu elektrowni atomowych. Niemcy chyba popełnili bardzo dużo błędów, jak tak porównując, oczywiście Polska nie jest jakimś idealnym krajem, ale Niemcy popełnili gigantyczne błędy, jeżeli chodzi o swoje miksy energetyczne. Raz, że się uzależnili od Rosjan, jeżeli chodzi o dostawy gazu na własne życzenie, a dodatkowo pozamykali elektrownie atomowe, a my musimy iść w odwrotnym kierunku. Także ja to uważam, że każdy musi znaleźć swoją drogę i nie ma co czasem patrzeć. Oczywiście, że dobre przykłady trzeba gdzieś tam naśladować, natomiast trzeba znaleźć własną drogę. Na początku była ciekawość, kupiłeś elektryka, a kiedy wpadłeś na pomysł, żeby to serwisować? Wiesz co, dopiero w momencie, kiedy kupiłem Teslę, bo tak, pierwszy mój samochód to był Peugeot Ion, później pojawił się Nissan Leaf drugiej generacji. Abyś tak troszkę w latach może... Wiesz co, pierwszy samochód kupiłem w 2018 roku. Czyli to tak jak my. No tak mniej więcej, 5 lat temu. Ale to, wiesz, ja wtedy zupełnie byłem w innym świecie, jakby użytkowałem ten samochód takim, wiesz, w swoim zamkniętym świecie i chciałem po prostu poznać, jak się tym jeździ. I powiem Ci szczerze, że byłem bardzo zadowolony. Dojeżdżałem akurat do centrum Warszawy, na Jerozolimskie ze swojego Piaseczna i ten samochód świetnie się sprawował. Szczególnie, że ja już też wtedy miałem, chyba w 19 już założyłem fotowoltaikę, czy nawet wcześniej. Byłem jednym z pierwszych użytkowników w ogóle w swojej okolicy. Więc mi to świetnie wypłaszczało w ogóle, wiesz, sprawy związane z paliwem. Później kupiłem Nissana Leafa, chyba bodajże w 2020 albo 2019. Nissana Leafa drugiej generacji i ten samochód mnie rozczarował pod tym względem, że pojechałem nim w zimę do Szczecina, bo ja ze Szczecina pochodzę, a mieszkam w Warszawie. No i to... Się przegrzał zimą. Nie, po prostu wiesz, miałem się ładować 3 razy, a ładowałem się chyba z 6, nie? To tak zupełnie szczerze. A dodatkowo z całą rodziną jechaliśmy w kurtkach i... To było ciężkie. Nie jest auto na trasę. To nie jest auto na trasę, a to już było 40 kWh samochód, żeby nie było. No i tak na tyle się na niego zdenerwowałem, że sprowadziłem sobie rozbitą Teslę z Niemiec, którą pod domem sobie naprawiłem. I tak naprawdę na bazie tego naprawiania i tego szukania, bo w Tesli wtedy to wyglądało tak, że nie było dostępności dokumentacji. Musiałem wszystko sam ogarnąć. Więc zgromadziłem tak potężną ilość dokumentacji i przy okazji tak dużo się nauczyłem, że pomyślałem sobie, dobra, to może zacznę to robić.
Wynająłem jakiś tam warsztat. Jak zwykle przypadek trochę. Trochę przypadek, trochę pasja, bo ja się zawsze pasjonowałem motoryzacją i samochód elektryczny otworzył mi drogę do tego, żeby zrobić to w taki sposób, jakbym chciał. Bo rynek samochodów spalinowych już jest dosyć mocno konserwatywny i skostniały. Otworzyłem sobie warsztat, zacząłem nagrywać jakieś filmy na YouTube i tak ni stąd, ni zowąd zaczęło to powodować, że strasznie dużo ludzi się u mnie zaczęło pojawiać. I ten, wiesz, jeden warsztacik 80-metrowy okazał się niewystarczający. W zasadzie po paru miesiącach, bo ja to w grudniu, styczniu 20 roku, tak? 21 roku. W styczniu 21 roku otworzyłem garaż w Falentach pod Warszawą, a już w kwietniu przeniosłem się do Piaseczna, do tam 200-metrowego warsztatu. Bo wiedziałem, że już nie dam rady tych wszystkich przypadków, wiesz, obrobić sam. No tak, no ale I już wiem, że się znowu będę przenosił. Mam wrażenie, że nie masz za wiele konkurencji. Wiesz co, nie, no jest jakaś konkurencja. Chodzi o to raczej, że... Znaczy wtedy może nie miałeś, no źle powiedziałem. Nie? Wtedy nie miałem, wtedy też jakaś konkurencja była, natomiast ta konkurencja oczywiście przenosi się troszeczkę na inny poziom, bo moja koncepcja rozwoju idzie w trochę inną stronę. Ja wiem, że troszeczkę na tym cierpi jakość i też często do mnie klienci o tym dzwonią i o tym rozmawiamy. Ja się każdym przypadkiem przejmuję, żeby nie było. Natomiast dla mnie najważniejsze jest jak najszybsze rozprzestrzenienie tego. Bo ja rozumiem, że nie każdy serwis, który jest moim serwisem partnerskim, będzie podchodził z takim samym entuzjazmem i pasją do tej naprawy, ale przynajmniej coś zrobi. Bo problem z samochodami elektrycznymi, jak wiesz, na początku był taki, że nikt tego nie robił. No tak, jak jest stricte elektryczny problem, no to nikt tego się nie tyka, natomiast no, tam jeszcze jak trzeba wymienić klocki, no to powiedzmy, że to jeszcze w miarę ogarniają normalni mechanicy, nie? Tak, ale moja koncepcja idzie też w tą stronę, żeby to zrobić kompleksowo, czyli ktoś przyjeżdża do mnie, ja mu ten samochód zrobię mu we wszystko, czyli nie tylko, że ja zajmę się tym, co się dzieje w komputerze, czy wysokim napięciem, czy elektroniką, tylko też zawieszeniem, też klockami właśnie, tak żeby on trafiał już do serwisu, który mu ten samochód może od A do Z zrobić. Ogarnąć. Tak. No i myślę, że to jest dobry kierunek, no bo w dzisiejszym braku czasu to jest cenne, żeby oddać samochód i wyjechać i wiesz, że masz wszystko na tip-top. No a ten park maszynowy będzie się starzał, no bo na razie to mamy większość w miarę świeżych samochodów. No i tak i nie, wiesz, bo pamiętaj, że Polska... tak, no Leafy też już mają po 10 lat, nie? Polska jest też trochę takim złomowiskiem Europy, wiesz, weź pod uwagę, że naprawdę, ty tego nie widzisz, ale ja to widzę, bo to przechodzi przez nasz warsztat bardzo często. Bardzo dużo samochodów do Polski przyjeżdża powypadkowych. I ze Stanów, i z Europy. I one są u nas naprawiane. Czyli obalamy mit, że tak, stłuczka i elektryk na złomowisko. Bo to, broń tak... Boże, nie, no to wiesz, myślę, że 50% naszej floty to są samochody, które już miały przygody w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i one jak najbardziej sobie super radzą. Także pewnie trochę większa samozapalalność będzie przez to, bo też słyszałem o takich przypadkach. Na szczęście to nie były przypadki związane z naszymi naprawami, gdzie samochód elektryczny z powodów niezbyt dobrze wykonanej naprawy, wiesz, no zapalił się, co tu dużo mówić. No ale to mam nadzieję, że takie rzeczy rynek będzie to eliminował z czasem. No zdecydowanie, no jeśli auto jest powypadkowe, no to zawsze jest każde auto, nieważne czy elektryczne, nie elektryczne, narażone na różne problemy. No tutaj to trzeba mieć tego świadomość. Nie wiem, ja widziałem taką statystykę Stanów, że się pali na 100 000 aut 25 elektrycznych i 1500 spalinowych, coś takiego. Jest tam straszna dysproporcja. W Europie to już też jest, w Europie też są elektryki bezpieczniejsze, ale już mniej, a w Polsce szczególnie mniej, ale nadal są bezpieczniejsze. W Polsce ta statystyka ma bardzo duże zakłamanie z tego, ona jest i tak pozytywna, natomiast zakłamanie wynika między innymi z tego faktu, że pamiętaj, że do nas trafia relatywnie dużo więcej uszkodzonych samochodów. No tak. Czyli zakładając, wiesz, posługujmy się dużymi cyframi, one są trochę niesprawdzalne, ale przyjmijmy założenie, że 50% samochodów przyjeżdża do nas używanych, wiesz, Norwegia, albo po wypadki z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, no to ryzyko, że ten samochód będzie miał jakiś problem jest dużo większe, po prostu. Po prostu, ale i tak będzie bezpieczniejszy niż spalinowy, więc tu możemy uspokoić oczywiście, że wszystkich, tak. Nie? Myśmy kupowali ten samochód używany, to jest samochód sprowadzony z Holandii. Czyli ile mniej więcej u Was zrobił? U nas zrobił około 30 000. No to po 30 000 myślę, że już jakieś wady, zalety możesz przedstawić, nie? Myślę, tego tak. konkretnego samochodu, w którym dzisiaj siedzimy. Egzemplarza, Dobrze. tak. Dzisiaj o tym egzemplarzu, a potem może jak coś to szerzej, nie? Wiesz co, podstawowa wada trójek tych przed- i podliftowych to jest taka, że zresztą ty pewnie to czujesz, czyli twarde zawieszenie i ogólnie duża słyszalność rzeczy z zewnątrz. Tak, to jest dla mnie też duża wada. Kolejna wada, bardzo duża, na szczęście rozwiązana w nowszym już modelu, to jest brak wentylowanych siedzeń. Teraz tego nie czujemy, ale w lecie zupełnie szczerze na tych siedzeniach jak się jedzie, to człowiek przeżywa ciężkie chwile. Tak, no przykleja się plecy i tak to dalej, jest, nie? Tak jak ja kiedyś powiedziałem na jednym z materiałów, to jest
Wspaniały samochód z wnętrzem, to jest Dacia Logan MPI. To ten samochód jest wykonany z tragicznie słabych materiałów, wygłuszenie jest słabe, co zresztą słyszymy, chyba nawet teraz. No jest dość głośno. Tak. Co rekompensuje, jeżeli przechodząc tak płynnie do zalet, jest bardzo oszczędny. Myślę, że Tesla Model 3, no teraz to już ta najnowsza to w ogóle, ale ta też, to są jedne z najoszczędniejszych samochodów, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Bardzo uniwersalnych. Dodatkowo, no, w tym akurat modelu Performance mamy też mega super fajne przyspieszenie. Tak? Czyli tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy chyba 3,1 sekundy do setki. Ile koni mniej więcej ma ten Performance? 535. Czyli mamy 500 kucyków mechanicznych, tak? Tak. I wiesz co, ta Tesla Model 3, moja żona za kierownicą ścigała się z Plaidem. Pewnie znasz, to jest słynny przypadek, gdzie Plaid nie wyhamował i... Aha, to ten. A moja żona wygrała. Także tutaj nie, wiesz, mały samochód o troszeczkę mniejszej wadze z doświadczonym kierowcą potrafi działać cuda. No właśnie, bo to nawet chyba 2 ton nie waży z tego co pamiętam, nie? Jak 1800 kg no więc z haczykiem. 1800 chyba 90. To nawet w sieci aut spalinowych, jak masz 500 koni, to zazwyczaj te auta są już ciężkie, nie? A tu jakoś Tesli się to udało jednak zrobić, nie? I tutaj jako elektryk to uważam, że to jest najlepszy elektryk, a jako samochód, no to co powiedziałeś, nie? No nie jest to najlepszy samochód, nie? Nie jest zdecydowanie. No trzeba być wielbicielem elektryków na pewno, żeby w ogóle wsiąść do takiego samochodu. No i trzeba troszeczkę umieć też wybaczyć Tesli. Z drugiej strony Tesla bardzo, jak wiesz, próbuje nam to wynagrodzić tym światem interfejsu, tak? Światem multimedialnym, gdzie mamy do dyspozycji przede wszystkim wszystkie te, wiesz, platformy streamingowe na ładowarkach, co jest bardzo pomocne. Jak się nudzisz, wiesz, nie masz z kim pogadać, no to włączasz sobie film i jest fajnie. Dodatkowo nawigowanie po superchargerach i ogólnie infrastruktura ładowania, którą oferuje Tesla, jest czymś, czego chyba na razie jeszcze nikt inny z producentów nie jest w stanie przebić. A Ty jako mieszkaniec Krakowa, który w tej chwili ma 20 ładowarek na Bonarce, myślę, że tym bardziej będziesz doceniał taką infrastrukturę. No zdecydowanie tutaj Tesla podeszła jako chyba jedyna marka tak kompleksowo do tematu, nie? Bo reszta to jakoś tak mam wrażenie, że Ionity to jest daleko w tyle za superchargerami, niestety jeszcze, nie? Ionity to jest projekt, trochę odnoszę wrażenie, znowu skaczemy na temat troszeczkę, nie wiem, czy tak może mogę sobie pozwolić. Pozwalaj sobie na wszystko, wiesz, ja montuję. Ionity to jest taki projekt, który przypomina mi koncepcyjnie naszego Orlena, czyli ktoś komuś kazał coś zrobić. Tak, mam wrażenie, i dlatego że tak to działa jak działa, nie? Czyli na przykład nie działa, bo ja ładowałem się w życiu 3 razy na Ionity, a ani razu mi się nie udało naładować. Nie, to ja mam trochę większą próbę, bo ładowałem się może 30 razy, natomiast nie przypominam sobie takiej lokalizacji, takiego przypadku, gdzie by wszystko działało. I przypominam sobie sytuację, że komuś nie działała karta, to ja się z nim zamieniałem słupkami, bo on nie miał karty, a akurat tam działała karta, tu nie działał wyświetlacz, tu się nie dało zakończyć. No i co, nie przypomniałeś do Orlenu? No trochę mi to przypomina niestety, że to tak to jakoś jest, nie? No i jest tego za mało, no bo popatrzmy na taki choćby Budapeszt, nie? Tam chyba jest 12 stanowisk superchargerów, a Ionity ma 4 stanowiska na takie miasto, nie? I taką przylotówkę. Bardzo duże miasto, przecież we wschodniej Europie to jest jedno z większych miast. I tam jest poza sezonem kolejka, nie? Byłem tam 4 razy w tym roku i 4 razy była kolejka, no to a na poza superchargerze? No i tym Tesla wygrywa zdecydowanie. A właśnie, bo jako, że miałeś okazję jeździć Highlandem i jeździsz tym teraz, to tak troszkę Cię podpytam. Jest duża różnica, jeśli chodzi o ten komfort i to wyciszenie? Tak, różnica jest diametralna, więc bym powiedział. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą pozycję siedzącą, jakby wnętrze, przestrzeń, no tutaj się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że troszeczkę przyjemniej wygląda, masz ten Ambilight, ale to są rzeczy pomijalne, szczególnie z perspektywy krakowskiego centusia. Natomiast tak, zawieszenie jest zrobione i zestrojone dużo lepiej, samochód jest zdecydowanie cichszy, dużo lepiej zachowuje się na nierównościach. Wnętrze też jest dużo cichsze. No i ogólnie charakterystyka jazdy też jest przyjemniejsza. To już jak sobie siądziesz i sobie porównasz, to też zrozumiesz to, że wiesz, no, że ten samochód po prostu fajniej się prowadzi niż ta stara Tesla Model 3. Więc tak. Właśnie w Tesli jest chyba coś takiego, co ja zauważam w niektórych markach, że oni słuchają jednak trochę tych użytkowników, nie? Jak coś, wszyscy marudzili, że trójka jest za twarda, no to zrobili trójkę trochę miększą, nie? Bardziej miękką. Że coś jednak tam działają. Słuchają, tak, ale rozsądnie. Widać, że Tesla nie nawija sobie na bęben wszystkiego, co mówią użytkownicy, bo z kolei wycieraczek nadal nie rozwiązali. To jest taka wada bardzo duża Tesli wszystkich, że po prostu Elon Musk się uparł, że będzie to załatwiał kamerami.
i to nie działa, zresztą widzisz, tak? One działają bardzo randomowo, więc czasami muszę sobie tutaj pomagać palcem, żeby zebrać ten deszcz, który teraz pada. Także Tesla słucha chyba tam, gdzie musi już, a tak sama z siebie nie idzie do przodu, jeżeli chodzi o klienta. No i Tesla ma tą manierę trendsettera, tak? Że oni wierzą, w zasadzie się chyba za bardzo nie mylą, że to oni wyznaczają trendy, a nie jakiś tam klient. Rozumiesz? Rozumiem. No. I trochę tak jest. To jest trochę taka marka jak Apple, tak mam wrażenie, że gdzieś to ten taki amerykański duch tam siedzi w tym aucie. Absolutnie się z Tobą zgadzam, też często taką tezę podnoszę na swoich materiałach, że w zasadzie rynek samochodów zmienił się teraz w rynek smartfonów, czyli mamy wiodącą amerykańską markę technologiczną, mamy koreańskich followerów, przypominam Samsunga i LG w telefonach, którzy przez chwilę też przecież odgrywali bardzo ważną rolę i zaraz potem wkroczyły marki chińskie. No i zobacz, co się dzieje w samochodach w tej chwili. Masz Teslę, masz marki koreańskie, czyli Kia, Hyundai, no i masz wchodzące już bardzo dynamicznie marki chińskie, które wchodzą z niskiej półki cenowej. Europa się gdzieś gubi w tym wszystkim. A Volkswagen jak Nokia normalnie. Zaraz nie będzie Volkswagena. Jak się szybko nie ogarną, to może ich nie być. No, taka jest niestety okrutna prawda. Patrząc technologicznie na to, jak te samochody, jak działa interfejs w samochodach niemieckich, jak te samochody się rozwijają, jak się rozwija sieć ładowania. Wiesz, jak ktoś robi coś za karę, no przypominam o Ionity, to nie będzie działać. Więc moim zdaniem drżę bardzo o Europę i jej przyszłość w kontekście rozwoju technologicznego. No, dobrze, że są jeszcze tacy ludzie jak Ty z pasją i przynajmniej będzie gdzie te auta serwisować. No tak, ale to wiesz, serwisowanie to już jest praca wtórna, to nie jest praca wynalazcza. Brakuje nam technologii tutaj w Europie. To pewnie sobie zdajesz z tego sprawę, że większość rzeczy przyjeżdża do nas już z Azji lub jeżeli chodzi o produkty, a technologie przyjeżdżają do nas ze Stanów. No i dojeżdżamy powolutku do tunelu i właśnie w tym momencie przekroczyliśmy 20 kWh na 100, co uważam za dzisiaj bardzo dobry wynik, no bo jest zimno, aktualnie 4 stopnie na zewnątrz, jedziemy tak normalnie, jak wszyscy powiedziałbym, a ja tu ostatnio swoim Eniro jadąc podobnie dowiozłem chyba ponad 20, nie? W jednak troszkę mniejszym samochodzie, no tyle, że wtedy było zimniej troszkę. Wiesz co, ale pamiętaj, że... Ale Tesla pokaże swoją moc na powrocie. Tesla tak robią. Druga sprawa, wiesz co, fajnie, kiedyś musisz moją żonę zaprosić na ten test, bo moja żona jest osobą... Każda kobieta z u mnie zaproszona jest zawsze pierwsza w kolejce. Brakuje kobiet na Zakopane teście, także moja żona potrafi takie rzeczy wyczyniać, jeżeli chodzi o oszczędzanie na trasie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja jestem zwolennikiem ogólnie autopilota. Raczej na trasie używam autopilota, bo dzięki temu nie muszę mieć 100% skupienia na drodze i wiesz, trochę bardziej odpoczywam, mogę dalej jechać. Natomiast moja żona wszystko robi manualnie, wiesz, steruje tym, z górki robi tylko tyle, żeby nie jechać na rekuperacji. Pod górkę stara się tak, wiesz, zwalnia, żeby tylko jak najmniej zużywać energii, więc ona dowozi niesamowite wyniki. Musisz ją kiedyś zaprosić. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. A jak tak jesteśmy już w tematach serwisowych, to jeszcze dopytam się, czy robić jakieś regeneracje baterii w jakichś samochodach, jak to w ogóle wygląda? Oczywiście. Dotychczas wyglądało to tak, że podchodząc do tego funkcjonalnie. Myśmy to robili najpierw u siebie w warsztacie, uczyliśmy się tego, zdobywaliśmy wiedzę na temat technologii, jak to robić. W tej chwili większość napraw wysyłam do naszego centrum napraw silników i baterii, które mieści się w Chorzowie. We współpracy z Ekofaktorem prowadzimy i naprawiamy tam po prostu baterie ze wszystkich samochodów z sieci. Jeżeli chodzi o samą regenerację, to ona wygląda w różny sposób, w zależności od tego, jak bateria się zepsuła. Są przypadki rzadkie, bardzo rzadkie na tą chwilę jeszcze, gdzie bateria po prostu jest zdegenerowana, w sensie zużyta. O, może tak to nazwę. I jej regeneracja nie ma sensu, bo wymagałoby to na przykład wymiany wszystkich modułów albo dużej części modułów. Jeżeli ona jest zużyta równomiernie, wiesz, poniżej jakiegoś tam poziomu, to po prostu to... Zajechana. Zajechana to raczej sensem większy jest wymienić, kupić na przykład dobrą używaną albo kupić nową i wymienić, niż bawić się w regenerowanie. Natomiast w tych przypadkach, o których opisywałem Ci wcześniej, że mamy na przykład tam problem z izolacją albo na jednym module sterującym gdzieś tam na przykład miernik napięcia się skorodował i nie podaje napięcia, no to wtedy musimy baterię wyjąć, otworzyć, osuszyć, jeżeli jest wilgotna, lub wyjąć ten moduł, który akurat ma problem, wsadzić moduł dobry, czy znowu osuszyć, zbalansować tą baterię ponownie, zamknąć i włożyć z powrotem do samochodu. Koszt takiej naprawy waha się od minimum 8 000
do maksimum, największy rachunek jaki był u nas zapłacony to 25 000. Wolamy kolejny mit, no bo podobno jak się coś stanie z baterią, no to 100-200 tysięcy trzeba wydać. To u Ciebie od 8 do 25. Na razie maksymalna kwota. Natomiast razie, chyba, że chcecie kupić nową baterię, no to jeżeli dobrze kojarzę w Tesli, to jest wydatek od 48 do chyba 60 paru tysięcy złotych. I to jest taka nowa całkiem, tak? Nowa, tak. Aha. A używane takie baterie, jakbyś ocenił, jak można sprawną, używaną baterię kupić? Wiesz co, to w zależności, myślę, że do Tesla Model S, no to tak w okolicach 30-40 tysięcy, jeżeli dobrze się poszuka. Do Tesla Model 3 nawet może troszeczkę taniej. Więc wydaje mi się, że to nie są jakieś już kwoty, które są totalnie dyskwalifikujące naprawę czy wymianę. W trybie chill, no Tesla nie odda standardowo nigdy pełnej mocy, a ja bym chciał jeździć na chillu, natomiast jak zrobię kickdown, to chcę mieć pełną moc. I podobno te sexy buttons to potrafią. Nie wiem, czy masz tak, ale to nie doświadczenie? sexy buttons, to nie jest funkcja samych sexy buttons, to jest funkcja tego commandera. Tam jest taki sterownik i aplikacja, która pozwala Ci po prostu ustawić kickdown. Czyli jesteś w stanie po naciśnięciu pedału jakby do dna uzyskać jeszcze dodatkowy kickdown. I wtedy uruchamiasz całą moc. I powiem Ci szczerze, że to jest coś, co przeważyło na tym, że w ogóle zacząłem myśleć nad zakupem Tesli, bo ja lubię tą taką płynną, spokojną jazdę. Ja nie lubię tam tym nogą, wiesz, jakoś za bardzo spinać. Ja chcę, żeby to auto płynnie jechało, nawet jak ja tam byle jak ten przyspieszenie naduszam. Natomiast jak wyprzedzam i, że tak powiem, się zapomnę, bo czasem się zapomnę, to ja chcę wiedzieć, że kickdown mi zrobi robotę, nie? I uważam, że w ogóle każde auto powinno mieć coś takiego jak kickdown na takie sytuacje, że się gdzieś zapomnisz, nie wiesz jaki masz tryb i ty nie będziesz w czasie wyprzedzania, wiesz, na jakieś tu takiej zakopiance, jak to widzisz, zastanawiam się w jakim trybie jedziesz, ty chcesz po prostu, wiesz, haratać na kickdown, nie? Czyli da się to zrobić. Da się to zrobić. A w Highlandzie myślisz, że to też zadziała? Sądzę, że tak. Powiem Ci, że ogólnie infotainment Highlanda jest inny. Myśmy mieli okazję, to tak od razu przespoileruję, mieliśmy okazję rozbierać ten komputer jako chyba jedni z pierwszych w Europie. No i on już jest inny. To jest hardware 4. Widać, że ewidentnie, że Tesla to trochę rozwija. Natomiast wydaje mi się, że znając interfejs, w sensie oprogramowanie, to myślę, że tak, że będzie to działać tak jak w normalnej trójce. Czyli mogę kupić Teslę. Nie, może zdecydowanie. A co jeszcze tymi można przyciskami zrobić? Bo właśnie, może to jakiś link do Twojego sklepu damy, czy coś takiego? Jeżeli możesz, to super. No nie ma sprawy, tylko żebym nie zapomniał, to jak zapomnę, to mi przypomni, jak Ci wyślę materiał do obejrzenia. Generalnie, jeżeli chodzi o te przyciski, one mają bardzo szeroką funkcjonalność, ona się zmienia dosyć często, bo ci ludzie, którzy to robią, to notabene moi znajomi z Bułgarii, oni non-stop te produkty ulepszają, czyli szukają możliwości, a jednocześnie muszą cały czas lawirować w zmieniającym się świecie Tesli. Więc ci, którzy robią takie urządzenia, mają dosyć dużo pracy z tym związanej. I oni to robią i dodatkowo jakby odkrywają nowe, ciekawe funkcjonalności. Powiem Ci szczerze, ja sam nie jestem w stanie wszystkiego wymienić. Dla mnie fajną rzeczą na przykład było to, bo w Tesli masz ten problem, na przykład w trójce, zobacz, jak tu wcisnę, to żeby sobie zmienić tryb wycieraczek, muszę tutaj na ekranie to robić. A tam możesz sobie ustawić to w guziku. I ludzie mają z tym duży problem, bo na przykład w autopilocie wycieraczki działają, jeżeli dobrze pamiętam, tylko w trybie auto. Tak, to jest a w auto wiadomo działają jak chcą. A tutaj możesz sobie to zrobić z przycisku, więc masz trochę jakby obejście do takiego, wiesz, skostniałego systemu Tesli. Pewnie Tesla i mam nadzieję, że czasem to jakoś zmieni na korzyść użytkownika, no ale na tą chwilę jest tak jak jest. Więc i te sexy batony mają dużo fajnych funkcji, nie? Takie jak na przykład otwieranie portu ładowania, właśnie uruchamianie wycieraczek, uruchamianie różnych trybów w sposób skrótowy, bez wchodzenia do ekranu. No naprawdę tego jest multum. Możesz zaprogramować wszystkie funkcje, które są dostępne z szyny CAN. No i muszę powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo dzisiaj po kadrze to niewiele widać już przez tą szybę i przez tą mgłę. I zużycie po 68 km i godzinie jazdy, czyli 68 na godzinę średnia, to 20,7 kWh na 100. Tak to teraz wygląda. No i dojeżdżamy do Zakopanego. Stare wycieraczki dożywają swojego żywota, zaczęły nam tu zgrzypieć i mazać. Ale dzięki temu, że przyjechaliście na odcinek, dostaniesz od partnera odcinka nowe. I przez lata czytałem komentarze, że wiesz, nie da się naprawiać samochodu elektrycznego, że to jakiś jeden serwis jest gdzieś. No ty jesteś żywym przykładem, że tak nie jest, bo no, jakbyśmy mogli trochę o tej sieci Twojej porozmawiać. Jasne. Jak to u Was wygląda? Wiesz co, no, w tej chwili sieć składa się z naszego warsztatu plus 11 warsztatów w Polsce. Między innymi będąc tutaj usilnie pracuję nad tym, żeby tą sieć jeszcze bardziej rozwinąć, no bo mamy parę takich białych plam. Jedną z nich właśnie jest stricte miasto Kraków, które jest bardzo dużym rynkiem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i mamy stąd sporo klientów, którzy no, muszą jeździć przynajmniej do Dąbrowy Tarnowskiej, a wielu ze przyzwyczajenia jeździ nawet do Piaseczna. Więc chcemy im dać wreszcie tutaj lokalny serwis, który będzie ich obsługiwał. Tak naprawdę motywacją do rozwoju tej sieci było to, że po prostu przyjeżdżali do nas klienci z całej Polski. Tak, wtedy, kiedy my zaczęliśmy działać, kiedy zyskaliśmy jakąś tam, nazwijmy, renomę i reputację,
Ludzie przyjeżdżali do nas z każdego zakątka Polski, a i również z zagranicy. Dlatego po prostu chcieliśmy, żeby ten serwis był bliżej klienta. Jasne, że tak jak zresztą chyba już rozmawialiśmy, te serwisy nie będą odzwierciedlać w 150% jakości obsługi i pasji, przede wszystkim pasji, którą ja mam, ale oni przynajmniej załatwią Wasze podstawowe potrzeby, czy tam mówię teraz, readresuję to do naszych klientów, podstawowe potrzeby związane z naprawą tego samochodu na takim poziomie, że ten samochód będzie mógł kontynuować jazdę bezpiecznie. I to jest tak naprawdę mój główny cel, jeżeli chodzi o budowę sieci. Czy, tak już wracając do tych napraw samochodów, nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie takie prywatne, bo moje to jest takie, że no jeździliśmy, wiesz, milion kilometrów autami spalinowymi, teraz za 300 000 elektrykami, że summa summarum, to ja nie wiem, czy te elektryki to mają 10% tych problemów, co spalinowe? Ja mam zakrzywioną rzeczywistość, Ja wiesz? wiem, ale właśnie, wiesz, no też jeździcie elektrykami już od paru ładnych lat i jaka jest Twoja obserwacja? I jak to, no, jeździłeś wcześniej spalinowymi, jeździsz teraz elektrykami? Czy masz tu jakieś, wiesz, takie własne obserwacje? Znaczy, ja mam bardzo takie szerokie spektrum, które nie daje mi obiektywnego obrazu, wiesz? Nie będę obiektywny. Ja jestem na przykład gigantycznym wrogiem starej PRL-owskiej motoryzacji na przykład. Na tych samochodach się wychowałem, wiem, co w nich siedzi i uważam, że kultywowanie tej motoryzacji to jest niemalże zdrada narodowa. Po prostu te samochody powinny zardzewieć, zniknąć i nikt nie powinien się już nimi więcej zajmować. Pamiętam motoryzację z lat 70., 80., 90., bo to były samochody nasze pierwsze, tak, zachodnie. Pamiętam to, co się działo później na początku lat 2000 i to, jak później ta motoryzacja fajnie się zmieniła, bo przez chwilę motoryzacja spalinowa była bardzo przyjemna. No były takie czasy, że w zasadzie się nic nie działo, nie? Tak, te samochody jeździły, nie były przeładowane technologią, ale były już w miarę wygodne, wiesz, ta zmiana biegów to nie było zgrzytanie, no to samochody były fajne. A później ta motoryzacja poszła w tą stronę, że była przekombinowana. Czyli ze względów ekologicznych, oszczędnościowych, te samochody po prostu były coraz bardziej wysilone, te silniki były coraz bardziej zaduszone jakąś dużą ilością filtrów. No i te silniki zaczęły się psuć. Już teraz jak byłem z wizytą w warsztacie we Wrocławiu, to słyszałem nawet o przypadkach remontów silnika po 70 000 kilometrów. Więc tak to wygląda. Natomiast porównując do elektryka, mój obraz będzie bardzo zakrzywiony, bo ja naprawiam zepsute samochody, rozumiesz, o co chodzi? Wiem, do Ciebie przyjeżdżają... Do mnie nie przyjeżdżają dobre samochody. Ja widzę świat Tesli troszeczkę przez takie krzywe zwierciadło, aczkolwiek fakt jest taki, że tak jak rozmawialiśmy na samym początku, starsze modele Tesli psują się ponadnormatywnie. Mają dużo niestandardowych, nieszablonowych, a jednak awaryjnych rozwiązań, tak jak to kiedyś było w Citroenach. Po prostu. I to mi zakrzywia obraz rzeczywistości, ale gdybym miał na przykład, porównać takiego Peugeota Iona, który ani raz nam się nie zepsuł. Nic absolutnie się nie zepsuło przez 5 lat. Do jakiegokolwiek samochodu spalinowego wcześniej, to Peugeot Ion wygrywa zdecydowanie. Po prostu. Oprócz tego, że jest oczywiście tani w użytkowaniu, jak sam wiesz, zużywa minimalne ilości energii. Tak, no to tutaj przewaga tej nowej motoryzacji elektromobilnej nad spalinową jest gigantyczna. Abstrahując, że pewnie też już to masz, że jak się przysiadasz do samochodu spalinowego, to nie czujesz się dobrze. Nie, to już jakby... Szczególnie jak jest skrzynia manualna, to już w ogóle jest bardzo źle. Nie, w ogóle dużo mam takich tutaj też informacji, wiesz, od widzów, od koleżanek, że czym się kończy, jak ktoś, na przykład tam żona kolegi, czy to kilku kolegów pojeździ miesiąc czy dwa elektrykiem, a potem musi z jakiegoś powodu pojechać spalinowym, kończy się zawsze tym samym. Mężu, to auto się zepsuło. Warczy, nie jedzie, szarpie. Na pewno jest zepsute, nie? A to nie jest zepsute, to taka specyfika tej motoryzacji, nie? Taka specyfika oddawania energii. Ten silnik, wiesz, wytwarza gigantyczne ilości różnych innych energii, innych wektorów, które musi gdzieś oddać. A ten silnik po prostu bezpośrednio prawie ją przekłada na koła. No to mamy zupełnie inną charakterystykę jazdy, która jest naprawdę przyjemna. I myślę, że wielu wrogów, tych, którzy w tej chwili, czy pod Twoimi, czy pod moimi filmami piszą te swoje komentarze, że wiesz, epopeje. Spali się, na pewno się spali, albo już się spalił parę razy, to jakby przejechali się parę razy, to myślę, że mogliby przynajmniej zastanowić się nad tym, czy mają rację w stosunku do elektromobilności. No jesteśmy w Poroninie, przy Leninie, mamy 93 km za nami, godzinę 32 i 18,6 kWh na 100. No i statystyka, 100 km, godzina 45 i 19,2 kWh, co uważam za całkiem niezły wynik jak na zimowy test. Na zewnątrz 1 stopień nam pozostał. W tym momencie ładujemy się na Greenwayu z AC. Natomiast popatrzcie, jakie są ceny na Bonarce w Krakowie. Złoty 55 poza szczytem i złoty 70 w szczycie. Ładowanie DC do 250 kW. 20 stanowisk. No,
to jest coś, za co myślę, że Polacy pokochali Teslę. No i podchodzimy do stacji i sprawdzamy, ile jedliśmy. Jedliśmy dzisiaj 36 minut, także dzisiaj wyjątkowo szybko. No i będziemy ruszać w stronę Krakowa. Startujemy z 66%, 0,2 kWh na 100. Także prawie się udało zimą wyzerować zużycie, co jest rzadkim wynikiem. Stoimy w koreczku w Nowym Targu. I co? I auto samo jedzie. Praktycznie z Zakopanego samo mnie tu dowiozło, a nawet jak dłużej postoimy, to samo rusza. Tak powinno być w każdym aucie. To mi się bardzo, bardzo podoba. No i co my tutaj mamy? Dojechaliśmy na 45%. Aktualnie mamy w podróżach godzinę 53, 101 km i zużycie to 14,7 kWh na 100. I krótkie podsumowanie tego samochodu. Fajne auto z niezłym zasięgiem, fajnym zużyciem, dobrze się prowadzące, natomiast dla mnie niestety troszkę za twarde. A ja na koniec jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Trzymajcie się, zapraszam na ten kanał i oczywiście też na swój. Do zobaczenia.